Podczas dzisiejszego filmiku podpowiem, czym kierować się przy wyborze maszyny dziewiarskiej. Wiadomości w filmiku pochodzą z mojego własnego doświadczenia, a także z wyszukanych wiadomości w internecie, ponieważ nie miałam okazji pracować na większości z omawianych maszyn. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Pamiętając, że nie ma maszyny, która może wszystko, a jednocześnie nie każda maszyna ma te same cechy i możliwości, dobrze byłoby na początku poszukiwań maszyny dziewiarskiej, aby dokonać jak najlepszego wyboru, zadać sobie parę istotnych pytań. Co chciałabyś lub chciałbyś dziergać na wybranej maszynie? Jaką grubość włóczki używać? Jakie są możliwości maszyny? Na przykład, możliwość zastosowania oczek lewych często dodaje uroku robótce, a także powoduje, że dzianina się nie zwija. Oczka te w sposób automatyczny możliwe są do zrobienia tylko przez niektóre maszyny firmy Brother przy użyciu specjalnego wózka do oczek lewych. Aby wydziergać zimowe grube swetry, niezbędna będzie maszyna do włóczek grubych. Natomiast, aby móc wydziergać lekkie, letnie ubrania, przyda się maszyna do włóczek cienkich. Przy wyborze maszyny pomoże znajomość różnic pomiędzy poszczególnymi maszynami dziewiarskimi. Jedną z takich cech jest ilość płyt w maszynie. Są jedno- i dwupłytowe maszyny dziewiarskie. Jednopłytowa maszyna dziewiarska ma jeden rząd igieł rozmieszczonych na płaskiej płycie maszyny. Powstająca dzianina ma zawsze jedną stronę prawą i drugą lewą. Lewa strona dzianiny jest zawsze zwrócona ku osobie dziergającej. Na maszynie jednopłytowej można stosować większość ściegów wykonywanych ręcznie lub automatycznie. Ręcznie wykonywane ściegi to warkocze, przekładanie oczek z igły na drugą igłę, wzór intrazja, to znaczy ręczne nawlekanie różnych kolorów włóczek na igły, a także dzianie częściowe. A do ściegów wykonywanych automatycznie należą dzianie wzorów ażurowych, wzory oczek przepuszczanych, wzory żakardowe, wzory oczek narzucanych i ścieg tkany. Więcej na temat ściegów na maszynie dziewiarskiej będzie niedługo w jednym z kolejnych filmików. Drugą grupą są maszyny dziewiarskie z dwoma płytami, które mają dwie płyty z igłami połączone ze sobą w taki sposób, że haczyki igieł leżą naprzeciwko siebie. Istnieją maszyny dziewiarskie dwupłytowe, w których dwie płyty są ze sobą połączone na stałe i są to m.in. Passap E6000, Duomatic 80, a także maszyna Superba S48. Są też maszyny dwupłytowe, do których można dołączyć drugą płytę jako opcję dodatkową, np. maszyny Brother KH840 lub Silver Red SK840. Gdy dołączy się drugą płytę do płyty głównej, to na tej płycie powstaną oczka prawe gotowej robótki, a na płycie dodatkowej powstaną oczka lewe. Dzięki dodatkowej płycie na maszynie dziewiarskiej można otrzymać tzw. ściągacz prawdziwy, a także dużo jego innych wersji, np. ściągacz angielski, ściągacz rybacki, ściągacz zygzakowy i ściągacz wielokolorowy. Można też wykonywać dzianie okrężne, a także w kształcie litery U, jak i ścieg plisowany. Innym podziałem maszyn dziewiarskich jest konstrukcja płyty maszyny. Płyta ta może być plastikowa lub metalowa. Maszyny z płytą plastikową są maszynami prostszymi, na których wszystkie ściegi wykonuje się ręcznie. Nie można do nich dokupić drugiej płyty i najczęściej są to maszyny z grupy o średniej grubości rozstawienia igieł. Przykładowe maszyny z tej grupy to Brother KX350, Silver Red LK150 i maszyny firmy Bond. Maszyny z tej grupy nazywane są często maszynami hobby, ponieważ łatwo się je obsługuje i są dobrym wyborem dla osób początkujących. Cała reszta maszyn dziewiarskich to maszyny z płytą metalową. Kolejną cechą maszyn dziewiarskich, według której można je podzielić, jest odległość między poszczególnymi igłami na płycie lub ilość igieł w 1 inczu. Cecha ta warunkuje, jaką włóczkę można używać na danej maszynie i im większa jest ta odległość, tym grubszą włóczkę można na niej zastosować. Jednocześnie nie ma maszyny dziewiarskiej, na której można używać każdą grubość włóczki. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik, maszyny dziewiarskie można podzielić na 4 grupy. Pierwsza grupa to maszyny z igłami rozmieszczonymi blisko siebie 3,6 mm. Maszyny te mają 220 igieł i mogą przerabiać od najcieńszych włóczek koronkowych do cienkich włóczek czterowątkowych. Maszyny te nadają się do dziergania letnich lub cienkich dzianin.
Przykładem takiej maszyny jest maszyna Silver-Reed SK830. Drugą, najbardziej popularną grupą są tzw. maszyny o standardowym rozstawieniu igieł 4,5 mm. Można na nich używać najpopularniejszej grubości włóczek, od włóczek cienkich do włóczek tzw. sport lub czterowątkowych. Maszyny te mają 200 igieł na płycie i ich przykładem są maszyna Silver-Reed SK840 lub Brother KH950 lub 965. Trzecia grupa to maszyny o średniej odległości pomiędzy igłami od 6 do 7 mm i 140 igłach na płycie maszyny. Na maszynach tej klasy można wykonywać dzianiny zbliżone do dzianin zrobionych na drutach. Można na nich używać włóczki od włóczki typu sport, DK, włóczek czesankowych do typowych włóczek do robótek ręcznych. Przykładem maszyny z tej grupy jest Silver-Reed LK150, a także maszyna Brother KX350, która może być zamieniona na rozmiar gruby 9 mm. Ostatnią grupą maszyn w tej kategorii są maszyny o dużym rozstawieniu igieł 9 mm, 2 razy większym od maszyn standardowych. Maszyny te mają na płycie 114 albo mniej igieł. Można na nich stosować włóczki czesankowe, DK i włóczki grube. Maszyny te są bardzo dobre dla osób początkujących, ponieważ łatwo jest widzieć duże oczka i wykonywać ściegi ręcznie. Są bardzo przydatne do wykonania grubych swetrów zimowych, szali i narzut. Przykładem maszyn z tej grupy są maszyna Singer HK100 i Brother KH260. Kolejny podział maszyn to podział na możliwości tworzenia wzorów na maszynie, a dokładniej na sposób, w jaki igły na płycie będą selekcjonowane. Pierwszy i najbardziej podstawowy sposób to sposób ręczny. Polega na przesuwaniu indywidualnych igieł i przenoszeniu oczek przy użyciu transfera oczek lub innych przyborów. Przykładem może być maszyna Silver-Reed LK150. Kolejny sposób selekcji igieł jest przy pomocy przycisków, klawiszy lub dźwigni umieszczonych na wózku. Po przesunięciu lub wciśnięciu specjalnie wybranych przycisków lub dźwigni, wózek podczas przerabiania rzędu będzie automatycznie selekcjonował igły i przerabiał wybrany ścieg lub wzór. Przykładem jest maszyna Brother KH710. Kolejnym sposobem jest selekcja igieł przy użyciu karty perforowanej lub kart wzorów i automatyczne dzianie wybranego ściegu lub wzoru. Maszyny z możliwością czytania takich kart są specjalnie zaprojektowane i mają w swojej obudowie miejsce na wprowadzenie takiej karty i jej odczytanie. Przykładem maszyny z takim urządzeniem do czytania kart jest Silver-Reed SK280 i maszyna Brother KH830. Ostatnią grupą są maszyny elektroniczne. Igły w tych maszynach są selekcjonowane przez wózek maszyny, który jest podłączony do komputera, który może być wbudowany na stałe, tak jak w maszynach Brother KH940 lub PASAP E6000, lub zewnętrzny komputer ze specjalnym oprogramowaniem podłączony jest do maszyny jak w Silver-Reed SK840. Inną formą dla maszyn elektronicznych firmy Silver-Reed SK830 i 840 jest opcja dokupienia dodatkowego urządzenia do czytania kart EC1 połączonego z PE1, który posiada kartę pamięci. Następnym podziałem maszyn dziewiarskich jest miejsce ich pochodzenia. Maszyny dzielą się na dwie grupy, japońskie i europejskie. Japońskie to maszyny produkowane pod nazwą Brother, Silver-Reed i Toyota. Maszyny firm Brother i Silver-Reed w różnych krajach mogą być sprzedawane pod inną nazwą. Druga grupa maszyn jest produkowana w Europie i są to PASAP w Szwajcarii, Bond z Wielkiej Brytanii, Superba we Francji, Veritas i Nitax jest z Niemiec, a Moda z Polski. Wybierając maszynę dziewiarską, istotny jest też wybór dodatkowych urządzeń i elementów dla danej maszyny. Najważniejsze to dodatkowa druga płyta, dzięki której po połączeniu jej z płytą główną będzie można dziergać różne ściągacze, mankiety, wykończenia dekoldów, a także wzory żakardowe, dziać na okrągło i w kształcie litery U. Kolejnym urządzeniem jest wózek do automatycznego dziania oczek lewych. Jest to wózek dostępny tylko dla maszyn Brother o standardowym rozstawieniu igieł i nowszych modeli. Dla maszyn KH830 i 840 urządzenia tego się nie stosuje. Następnym urządzeniem jest wózek do automatycznego dziania wzorów koronkowych. Oprócz wcześniej wymienionych urządzeń są też
wózek do selekcji igieł, przyrząd do zmiany włóczek o różnych kolorach dla maszyn z 1 i 2 płytami, urządzenie do łączenia ze sobą 2 części dzianiny, tzw. linker, a także motor, który można zainstalować do maszyny. Innym ważnym zagadnieniem przy wyborze maszyny dziewiarskiej jest, czy kupić maszynę nową, czy z drugiej ręki. Kupując nową maszynę wiemy, że będzie kompletna, będzie pracowała i miała gwarancję. Maszyny marki Silverit są prawdopodobnie jedynymi maszynami, które się jeszcze produkuje, a reszta maszyn to maszyny używane. Jeśli zdecydujesz się na kupno maszyny używanej, dobrze byłoby kupić ją od kogoś, kto zrobił przegląd tej maszyny, dysponuje do niej częściami lub jest dostępny i może pomóc w razie konieczności. Jeśli maszyna jest po przeglądzie, mogłaby mieć też gwarancję. Istotne jest też, aby osoba, od której kupuje się maszynę, umiała odpowiedzieć na zadane pytania w sprawie maszyny, nawet jeśli się na nich nie zna, ale brzmi rzetelnie. Teraz wymienię rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przed zakupem maszyny. Czy maszyna ma zespół naprężacza włóczki? Jest to gruby drut przypominający maszt. Czy wszystkie części maszyny są obecne? Najlepiej byłoby przed zakupem maszyny porównać widoczne części z częściami wymienionymi w instrukcji maszyny. Czy maszyna jest w miarę czysta i dobrze wygląda? Czy nie ma głębokiej rdzy, której potem nie da się usunąć? Czy płyta maszyny jest płaska? Jeśli nie, to nie da się jej używać. W przypadku maszyny plastikowej, czy płyta nie ma pęknięć? A także, czy można będzie w razie potrzeby kupić części zamienne? Firmy bardziej popularne to Brother, Silverit, Knitmaster, Singer, Toyota, Passat. Dla tych marek powinna się łatwiej znaleźć części. Ostatnim punktem jest dostawa maszyny po jej zakupie. Przed zakupem najlepiej się umówić na rodzaj przesyłki. Najlepiej jakby maszyna miała oryginalną osłonę i zapakowana była w oryginalne pudło. Dobrze też byłoby opisać taką przesyłkę jako delikatna i z ręcznym przenoszeniem. I ostatnia rada na zakończenie. Postaraj się kupić maszynę najlepszą jaką możesz, nawet z większymi możliwościami niż teraz potrzebujesz. Mam nadzieję, że podobał Ci się filmik i zawarte w nim informacje ułatwią Ci zakup maszyny dziewiarskiej. Zachęcam do pytań i komentarzy, a także do polubień, jeśli filmik Ci się podobał. Zachęcam też do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku, aby być na bieżąco z nowymi filmikami.